Witajcie moi drodzy. Dzisiaj taki materiał tylko po części oparty o magazyn energii, o mobilny magazyn energii, jakim jest hulajnoga elektryczna Kukirin G2 Max. Słuchajcie, dokładnie rok temu robiliśmy unboxing tej hulajnogi razem z Michałem i właśnie wtedy robiliśmy pierwszy raz test. Wtedy też zdążyłem zaliczyć na niej glebę. Skutki do dzisiaj czuję, rączka trochę boli, ramię jeszcze, ale powiedzmy, że jakoś z tego wyszedłem. Natomiast o co chodziło? Ja oczywiście tutaj bardzo chwalę sobie tą hulajnogę i chwalę producenta, ponieważ faktycznie po tym drobnym wypadku, który był, tutaj hulajnoga dostała niewielkich obrażeń również, bo no cóż, siodełko trochę się pokiereszowało, jeszcze wtedy było zamontowane na tej hulajnodze, pokiereszowała się tam rączka od kierownicy i ogólnie tam parę różnych drobnych elementów. Po zgłoszeniu do producenta bez żadnego problemu otrzymaliśmy części wymienne, tak, przysłali nam te elementy, co świadczy o tym, że jest wsparcie, jest serwis, jest komunikacja, bardzo fajnie. Ja obiecałem, że właśnie nagram jeszcze drugi materiał tutaj o tym egzemplarzu właśnie dlatego, żeby pokazać tą świetną jakość i możliwość tej hulajnogi, a dzieje się to po roku czasu, no z tego powodu, że właśnie po pierwsze ja nie bardzo mogłem na tej hulajnodze jeździć poprzez moją kontuzję, a jednocześnie na niej bardzo dużo jeździł Michał i też właśnie Michał tutaj testował ją na wszystkie możliwe sposoby, jak się ją jeździć, jaką szybkością, jak się na niej skacze i tak dalej, i tak dalej. I zrobił tutaj, no może nie jakoś bardzo dużo kilometrów, tak, bo tam trochę ma 170. Natomiast istotne jest to, że po prostu nie jest to taki test na zasadzie otwieram, jadę i już wszystko mówię. Tylko faktycznie jest to wiarygodne, bo poparte pewnym okresem czasu, bo testy i w lecie, i jesienią, i zimą, i po drodze, i w lesie, w każdych praktycznie warunkach, co jest niezwykle istotne. Dobrze, słuchajcie, nie przedłużamy i lecimy z tematem, bo wydaje mi się, że warto, żebyście jeszcze raz zobaczyli, jak ta hulajnoga się zachowuje, jak jeździ i jakie mamy możliwości. Zapraszam. Cześć, to właśnie ja, Michał, testowałem hulajnogę przez ponad rok czasu, w różnych warunkach, tak jak powiedział tata, i zimą, jesienią, na drodze, w lesie, nawet pojechałem sobie parę razy na skatepark, na offroad, poskakałem trochę, wywrotkę też zaliczyłem, nawet 2, ale tak, czas na recenzję, po roku czasu i prawie 200 km zrobionych. Myślę, że można już wiarygodną recenzję nawet wystawić. Załamujemy o słuchach bezpieczeństwa. No i co? Jedziemy. Widzieliście, że przyczepność na drodze takiej piaskowej jest bardzo dobra. Ma fajny zryw. Aktualnie jest włączony bieg 3. Hulajnoga też nie jest naładowana do 100% baterii, bo też nie było fizycznie po prostu czasu na to. Ale widzimy, jest 170 km zrobione. Prawie 50 V na baterii. Bieg 3. I jeżeli chodzi o prędkości, to ja z pełną prędkością nie jeździłem, ale udało mi się bardzo ciekawe, zadowalające prędkości osiągnąć. Nawet do tych 45 km na godzinę, a nawet do 65. Widzimy też, że hulajnoga ma ładne zawieszenie, które po roku czasu
I rogu skakania się nie zużyło w ogóle prawie, że można różne fajne sztuczki porobić. Obie opony są też różnie zaprojektowane. Przednia jest specjalnie do hamowania, dobrze zrobiona. A tylna jest taka, żeby można było hamować, ale jednocześnie zrobić fajny drift. O właśnie. Jakbyście się zastanawiali, to na betonie, na trawie, wszędzie można tak sobie wykręcić właśnie. Trochę syfu się robi, bo to wiadomo, jest żwir, piach. Ale tak. Zawieszenie bardzo dobre, opony bardzo dobre, przytomność jest dobra. Opony pompowałem raz tak naprawdę przez cały ten rok. Bateria bardzo ładnie trzyma, zasięg jest duży. Za pierwszym razem takie dłuższe wycieczki zabierałem są na wszelki wypadek ładowarkę do plecaka, żeby w razie czego naładować, ale tak wyjeżdżałem rano, wracałem wieczorem i bateria była jeszcze ponad połowę naładowana. Stwierdziłem, że po prostu nie ma sensu. Nie? I co no? Hamulce bardzo ładnie. Trochę można czasem usłyszeć, że skrzypie, to kwestia, nie wiem, naoliwienia, nie? Nie udało mi się niestety na tym skateparku, jak jeździłem na offroadzie z HKM, zrobić żadnych filmów ani zdjęć, ale będę jeszcze tak za jutro, może za 2 dni na skateparku to nagram, jak skaczemy albo skaczę, bo nawet jest to świetne doświadczenie. I tak, mówiłem na początku, że zaliczyłem 2 wywrotki i nic mi nie jest, bo to jest po prostu kwestia tego, jak się umie z tego wykaraskać, tak? Hulajnoga jest bardzo solidnie zbudowana. Także w momencie, w którym się lądowało się i wylądowałem raz zbyt dużą prędkością na zbyt płaskiej powierzchni, no i spadłem z niej, nie? Ale może trochę poczekamy. Wystarczy tylko umieć z niej odpowiednio zaskoczyć w odpowiednim momencie. I tak naprawdę możemy sobie zasymulować taką sytuację awaryjną. Bo jest to naprawdę bardzo proste, dużo prostsze niż w rowerze. Bo w rowerze jak się przewracamy na przykład po jakimś skoku, to no ciężko jest tak naprawdę z tego roweru zeskoczyć. I często jesteśmy po prostu targani po ziemi razem z rowerem, tak? Jak coś pójdzie nie tak. A w przypadku tej hulajnogi, która ma bardzo solidną konstrukcję, no możemy zrobić coś takiego. Uj! Nic mi nie jest. Hulajnodze też nie jest nic. Tutaj zobaczymy. Na ziemi jest ślad. Cała boczna część hulajnogi jest, no można powiedzieć, że wyskaczydła się tam zrobiła, nie? Ale widzieliśmy, że uderzyła hulajnoga w ziemię w ten sposób. Czyli powinno być coś z rączką, z gripem. I co? Grip gumowy. Nic tu nie ma, wystarczy umyć. Jak komuś przeszkadza, że jest trochę syfu. I co? I można dalej jeździć, nie? Nawet po tych kilku wywrotkach, które zaliczyłem, wszystko bardzo ładnie działa. No dobra, no to tak mniej więcej z grubsza widzieliście, jak to wygląda. Michał tutaj sporo fajnych informacji udzielił na temat tej hulajnogi, na temat tego, jak ona się zachowuje w różnego rodzaju warunkach i jak się na niej jeździ, jak się skacze, jakie miał przygody. A teraz może, Michał, powiedziałbyś nam jeszcze, czy zauważyłeś, że są może jakieś problemy z tą hulajnogą, że może coś jest nie tak, jak powinno być, może coś jest niedopracowane, może byś coś zmienił w ogóle w jej konstrukcji, żeby było lepiej, bo myślę, że warto na takie rzeczy również zwrócić uwagę. Tak, skończyłem na tym, że hamulce trochę skrzypią. I tak powiedziałem, że bardzo fajnie działa zawieszenie, pompowałem koła tylko raz. I to były takie typowe plusy, tak, ale
skupmy się teraz na minusach, tak? Czy w ogóle jakieś są, jak tak to jak duże. Zauważyłem, że po roku jeżdżenia trochę skrzywią hamulce. Generalnie jak przechyla się hulajnogę, można też usłyszeć, nie jestem do końca pewien, co to jest za dźwięk, ale wy go pewnie nie słyszycie, bo jest zbyt cichy, ale da się to usłyszeć. Nie wiem, co do końca jest, ale trochę skrzypi. Tylny hamulec też trochę się poddaje. Znacznym minusem jest tutaj, może obrócę hulajnogę, bo to jest takie już bardziej estetyka, ale próbowałem hulajnogę wyczyścić jakoś pół roku temu, bo się skończyły się te wielkie mrozy. I to się okazało, że jak się jeździ po takim terenie, jak teraz właśnie tu jesteśmy, to błoto z przedniego koła dostaje się do radiatora na baterii. I nie ma żadnej klapki, która by to mogła zatrzymać i po prostu było to pełno błota, nie? I myślę, że to nie jest jakiś taki wielki problem, zwłaszcza, że teraz no większość ludzi ma drukarki 3D, więc wystarczy po prostu zaprojektować coś, taką klapkę, nie? Jakąś elastyczną może, gumową, no i będzie, tak? Na takie pogody też nie jest to niby hulajnoga przeznaczona do właśnie jazdy po takim terenie błotnistym prawie, no ale jest offroadowa, tak? Offroad to jest offroad. Zauważyłem też, że żeby lepiej się skakało, żeby chyba kontrola na kierownicę była lepsza, to trzeba było sobie kierownicę obniżyć o jeden ząbek. I po tej zmianie trzeba było mocniej wajkę, która trzyma kierownicę, przykręcić, ponieważ kierownica po prostu skakała sobie. I tak trzeba robić praktycznie za każdym razem, jak się jakieś zmiany dokonuje. No i jasne, nie, że niby coś już się wydłuża, nie, że zmęczenie materiału jest. Ale tak, no trochę jest to irytujący problem. Nie jakiś bardzo, ale to wiadomo, tak, jak kto woli. Jest też taki malutki problem, że z tylnej opony właśnie, pomimo tego błotnika, część błota, syfu, wody dostaje się na sprężynę, tutaj, na zawieszenie tylne. I też jest to trudne bardzo do wyczyszczenia i jakby tylko była to jakaś taka zasłonka, jakaś tylko taka klapka, tak, nie? Tak z tych większych, mniejszych minusów to właściwie jest wszystko, nie? No, hulajnoga jest na bardzo duży plus, zwłaszcza, że teraz jest przecena w sklepie, na oryginalnej stronie, jak i na innych sklepach. Widziałem właśnie, że teraz nowa nawet hulajnoga kosztuje około 3000 zł, tak kiedyś patrzyłem, kosztowała 5000 zł, także cena bardzo duży plus, tak? No i co, no minusem może być ewentualnie plastikowy błotnik jeszcze z tego tworzywa. Lepiej moim zdaniem jakby był metalowy, no ale z drugiej strony wiadomo, jakby był metalowy błotnik, to przecież byłby z tyłu bardzo ostry. I w przypadku jakichś większych wypadków też mogło być to znaczenie kluczowe. Ale tak, no z plusów, minusów, takiej teorii to jest tyle, ale gdzie ta praktyka, tak? Bo hulajnoga terenowa, na niej się jeździ, na niej się skacze. No i co, no chyba wypadało by to pokazać, tak, żeby sobie już widz, że tak powiem, ocenił, czy to jest plus, czy to jest minus. No bo co, no, jedna osoba powie, że fajnie się jeździ, fajnie się skacze, no a druga osoba powie, że właśnie nie fajnie się jeździ, nie fajnie się skacze. Więc co, tyle gadania i zapraszam do jazdy. Nie wiem, czy tutaj było widać, ale jako tako dało się wyskoczyć. Chociaż wiadomo, ciężko jest się rozpędzić, nie? Ciężko jest w ogóle się rozpędzić, bo trzeba było trwać w konkretne miejsce, nie? Ale widzimy, że nawet na takich prawie z różnych krawężnikach z ziemi można sobie nawet fajnie wyskoczyć. Też wiadomo,
jutro, pojutrze może będę na hulajnodze na skateparku z kolegami. Także poskaczemy sobie jeszcze na specjalnych hopkach terenowych i tam będzie więcej widać, jaka ta hulajnoga ma możliwości, nie? Bo szczerze można porównać do bardzo dobrego rowera. Zwłaszcza, że ze wszystkich hulajnóg serii drugiej Quirin G2 Max ma największą moc. Ma prawda jeden silnik tylko tylny, ale ma największą moc, nie? Ma 1000 watów. Nawet widziałem, nie jestem do końca teraz pewien, ale wydaje mi się, że nawet jedna hulajnoga z serii G3 miała moc mniejszą, ale nie jestem teraz do końca pewien, nie mogę tego potwierdzić. Także tą hulajnogę Quirin G2 Max mogę jak najbardziej polecić wam. Bo tam masz pagórek, potem masz gałęzie i kamienie. Bardzo fajnie można pojechać. To się wytnie! Tutaj, jak mogliście zauważyć, była ciekawa dosyć sytuacja, a mianowicie jak dojechałem do drogi, tam jest taki piach, żwir, coś w tym stylu i w takim drobnym piachu właśnie, w tym pyle, hulajnoga może zabuchcować się, nawet na pewno to zrobił. Jest taki większy minus, bo widzieliście, że prędkość nie była zerowa i naprawdę po wjechaniu w niego przednie koło natychmiast zabuksowało. Zatrzymało się, tylne koło nie miało w ogóle to zrobić i nawet tylne koło nie zdążyło nawet drogi dotknąć, a już zostałem przez kierownicę jakby wyrzucony. Także to jest bardzo niebezpieczne i trzeba na takiej właśnie pełnodrodze uważać. I nie mówię tutaj o takiej kałuży piachu czy coś, jak to rozsypują taki zmróz, tylko właśnie o takich jeziorkach pyłu, piachu, żwiru. Bo tu widzieliście, nie zdążyłem wyskoczyć z tej hulajnogi, bo już zostałem wyrzucony praktycznie przez kierownicę. Także no, jedziemy dalej. Daję teraz pełną moc. Hulajnoga nie rusza. Także zabuksowały. Teraz spróbuję wypchać hulajnogę. Jak hamulca nie trzymam. Ona po prostu się przewraca. Także na takie miejsca trzeba bardzo uważać. I najlepiej po prostu je omijać. Zresztą to jest hulajnoga terenowa. To przejechać sobie po trawie, po tych gałęziach, nic tu nie będzie naprawdę. Słuchajcie, dużo tu pogadaliśmy, ale zapomniałem pokazać, jak się w ogóle hulajnogą steruje, jak się wszystkie guziki używa, bo co prawda powiedzieliśmy trochę o tym w pierwszej części naszej recenzji, ale no to było bardzo niekompletne, bo wiadomo, no instrukcji nie czytaliśmy, bo trzeba instrukcje, no, szanujmy się. Ale tak, kilka ukrytych ciekawostek jeszcze mamy tutaj. Mianowicie, na waszych wyświetlaczach będzie taka cyfra 1 i jak sobie teraz przyspieszymy do maksymalnej prędkości, mamy 15 km na godzinę i nie pojedzie więcej. I teraz przyciskiem włączania raz klikamy, a mamy cyfrę 2, czyli bieg drugi w tym momencie i pojedziemy na nim już nawet do 40 km na godzinę. I jeszcze raz bieg trzeci, pojedziemy aż 60 km na godzinę. Wiadomo, że to jest taka maksymalna i że więcej raczej się po prostu nie uda, tak? Ze względu na masę użytkownika, tarcie pomiędzy
oponami na drogą. Ale ktoś może powiedzieć, że halo, ja mam bieg trzeci, ta sama hulajnoga, więcej nawet baterii naładowanej, ale ja tylko 25 na godzinę, co się dzieje? I ja tego tutaj nie pokażę, bo niestety tego odrobić nie da. Dało się hulajnogę odblokować, ponieważ jedziecie maksymalnie 25 na godzinę, to wasza hulajnoga jest fabrycznie zablokowana i trzeba ją odblokować, natomiast nie da się już zablokować. A przynajmniej innego mi się tego nie udało zrobić, żeby wam to pokazać teraz na filmie. Ale żeby ją odblokować, musimy przytrzymać lewy hamulec i 2 razy kliknąć przycisk zmiany biegu, prawo włączania, jak kto woli. I wtedy ta ramka wokół ekranu będzie migać i migać po prostu przestanie. I jak nie miga, to wasza hulajnoga będzie jeździć na 100% mocy, a tak jechała tylko na niecałe 50%. Tu jeszcze możemy zobaczyć, jak nawigować po całej desce rozdzielczej, że to nazwę. Mamy tutaj takie przełącznik on-off. On operuje tutaj światłem hulajnogi, widzimy. Mocna lampa. Można ją sobie nawet dopasować tak, żeby wszystko było widać. Teraz tego nie będzie, bo jest oczywiście dzień, tak, ale w nocy jest to bardzo przydatna funkcja. Mamy też strzałki lewo-prawo, gdzie są po prostu kierunkowskazy. Widzimy, z tyłu są czerwone, w tym momencie jest lewy kierunkowskaz włączony, z przodu jest lewy, białe światło. A teraz prawy kierunkowskaz, mamy prawe światło i prawą lampkę, to widzimy może jak miga. Możemy zobaczyć tutaj. Tutaj tego robić teraz nie powiem, bo jestem w lesie, ale mamy przycisk klaksonu. Po prostu jest klakson, tak? No i przycisk wyłączania. Przytrzymujemy na sekundkę, wyłączamy. Sekundka, włączamy. Mamy oczywiście oba hamulce. Mamy przyspieszenie. Tutaj mamy port ładowania, żeby sobie hulajnogę naładować. Hulajnoga ładuje się do 11 godzin, co moim zdaniem jest bardzo ciekawym wynikiem, ponieważ ja osobiście do domu na przykład wracałem po jakiejś wycieczce dłużej o 20, hulajnogę wpinałem, następnego dnia wstaję, jem sobie na przykład śniadanie czy coś, no i sobie znowu jadę na hulajnogę i przez noc się naładowało. I teraz niektórzy producenci inni mogą powiedzieć, że a nasza hulajnoga się ładuje pół godziny i to jest lepsze. I właśnie nie jest lepsze, ponieważ szybkie ładowanie bardzo mocno baterię zużywa. I ładuje się pół godziny, a tak, ale jaki ma hulajnoga zasięg, tak? Albo jaką ma bateria pojemność, jakie ma napięcie. Się okaże, że na przykład jedzie maksymalnie 20 km na godzinę, ma kółka z plastiku i w ogóle nie da się nią jeździć po kamieniach. Chyba wiadomo, o jakie hulajnogi chodzi. Ale tak, widzimy teraz jest w naszym mieście, na naszej wsi i ogólnie wszędzie teraz taki hype na Kukiriny, ponieważ to są pierwsze hulajnogi, które są naprawdę terenowe i które mogą rzeczywiście dać adrenaliny użytkownikowi, a nie jazdę 20 na godzinę w ten sposób. Obecnie hulajnoga jest na pierwszym biegu i na pierwszym biegu ona jedzie do 15 km na godzinę, czyli jeszcze można się taką hulajnogą po drogach ulicznych, jak ktoś chce, poruszać. Natomiast zmiana prędkości na bieg drugi 40 km na godzinę lub na trzeci nawet do 30 km na godzinę jest dozwolona tylko w takim miejscu jak właśnie tutaj ten las, taki off-road, jakieś skateparki, miejsca do tego właśnie przeznaczone, bo ścieżki rowerowe czy drogi uliczne nie pojedziemy na tym czymś. Jest to niezgodne z prawem. Widzieliście już, jak sobie jeździłem. Widzieliście też udane i nieudane próby, jak robiłem wheelie, jak sobie trochę wyskoczyłem. Poznaliście plusy, minusy. Poznaliście ukryte funkcje, między innymi odblokowanie hulajnogi, jak jeździć z pełną prędkością. I z całej tej hulajnogi jestem mega zadowolony. Bardzo mi się fajnie testował przez ten rok. I bardzo fajnie było, jakbym mógł teraz przetestować inną hulajnogę od tej firmy, a zwłaszcza hulajnogę Kukirin G3 Master.
A teraz zapraszam Was do obejrzenia paru wstawek, gdzie razem z kolegami skakaliśmy sobie, jeździliśmy po offroadzie i się dobrze bawiliśmy. No to słuchajcie, jeśli chodzi o drugą część recenzji z G2 Maxa, myślę, że można uznać temat za wyczerpany. Jeśli się podobało, to oczywiście bardzo serdecznie, nawet nie ja proszę, tylko prosimy tu razem z Michałem o łapeczki w górę, o subskrypcję, o komentarze. Myślę, że w tym wypadku to nawet nie ja, tylko Michał będzie Wam odpowiadał na Wasze pytania. No i co? Tyle, jeżeli o to chodzi. I oczywiście, tak samo jak Michał, muszę powiedzieć Wam i tak naprawdę nawet producentowi, czyli właśnie firmie Cookirin, że tą trójkę bardzo chętnie byśmy tutaj wytestowali i jeśli zgodzi się nam ją przysłać na testy, to oczywiście również zrobimy na niej próby, Michał będzie na niej jeździł i zrobimy ciekawą recenzję na temat tego właśnie produktu. Dziękuję bardzo za dzisiaj, trzymajcie się do następnego razu, cześć!